Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlight. Dzisiaj jest taki materiał specjalny, zresztą widać, że jest specjalny, bo ja z reguły nie pokazuję swojego ryła. Akurat teraz pokazuję publicznie, bo chciałem wam coś pokazać. Otóż ten materiał, który teraz za chwilę zobaczycie, będzie o dyskach zewnętrznych. O co z tymi dyskami chodzi? Otóż takich dysków używamy na konsolach PlayStation 5 czy tam na Xboxie, żeby odpalać z nich starsze gry, te, które są we wstecznej kompatybilności. No bo wiecie, nie ma sensu zaśmiecać tego wewnętrznego, super szybkiego dysku konsoli jakimiś starymi grami, które i tak właśnie prędkości tego dysku nie wykorzystają. Dlatego takie starsze gry z PS4 czy te z Xboxa 360 chociażby możemy trzymać na dysku zewnętrznym. Jak potrzebujemy, podłączamy sobie ten dysk do konsoli, stamtąd odpalamy sobie gry. I teraz kilka dni temu mój kolega spytał mnie właśnie: Godlike, a czy prędkość tego dysku zewnętrznego, który podłączamy do konsoli, odpalamy z niego te stare gry, czy ona ma znaczenie? A ja tak mówię, kurde, nie wiem, nie? Trzeba by to sprawdzić. No i właśnie dzisiaj to chciałem dla was sprawdzić. Niestety okazało się, że ja nie mam potrzebnego sprzętu, żeby właśnie sprawdzić takie dyski, zrobić taki test, bo jedyny dysk, który ja mam, to jest właśnie dysk zewnętrzny Seagate 2 TB. Jak widzicie, jest to dysk talerzowy, czyli bardzo starego typu. Zresztą pomogliście mi go kupić, bardzo wam za to dziękuję. On służy głównie do kopywania nagrań z konsoli. Ale tutaj z pomocą przyszła mi firma Adata, której też bardzo serdecznie dziękuję. Ta firma wypożyczyła mi dwa super szybkie dyski SSD właśnie do tego, żebym zrobił ten test. Jeden to jest taki śmieszny pikuś pendrive. Wygląda właśnie jak pendrive. Natomiast niech was to nie zwiedzie, bo ten malutki pendrive ma 2 terabajty i do tego osiąga prędkość 1 giga na sekundę. Także ma walnięcie. Oprócz tego otrzymałem też taki jeszcze szybszy dysk. To jest kolejny dysk firmy Adata, oczywiście na złączu USB-C. Jego sobie przetestujemy i ten malutki dysk osiąga 2 giga na sekundę prędkości. Teraz pytanie, czy jeżeli jak będziemy odpalać te gry właśnie z dysków zewnętrznych, czy okaże się, że ten super szybki dysk SSD jest dużo lepszy od takiego zwykłego talerzowego badziewia? To właśnie musimy sprawdzić, żeby nie pchać się w koszty. Czy wystarczy kupić taki taniutki dysk, czy może lepiej zaopatrzyć się w coś lepszego i różnica będzie duża? Sprawdźmy. I w testach wezmę udział 3 dyski. Pierwszy, tak jak mówiłem, to jest mój prywatny Seagate 2 terabajtowy. Jest to dysk już dość przestarzały, już wycofany ze sprzedaży, dlatego też nie podaję konkretnie jego ceny, bo i tak się go nie da kupić. Odpowiednik innej marki, już przygotowany do użycia jako dysk zewnętrzny, czyli już w obudowie, powinien kosztować około 320 zł, a sam dysk osiąga prędkość około 120 MB na sekundę, czyli nie za wiele. Drugi dysk to jest dysk zewnętrzny Adata SC750 w opcji 2 TB, no i w tej opcji zakupimy go za około 540 zł. Jest oczywiście drożej niż taki zwykły talerzowy tradycyjny dysk, ale powód jest bardzo dobry. Otóż ten dysk osiąga prędkość 10 gigabitów, czyli w praktyce około 1000 MB na sekundę, czyli 8 razy tyle niż ten poprzedni, czyli to jest bardzo duża różnica. Jest też wyjątkowo poręczny, bo jest taki śmieszny, malutki, kształtem przypomina pendrive'a, a to jest plus. Oczywiście w sprzedaży dostępne są też tańsze wersje z mniejszą pojemnością, 1 TB kupicie już za około 300. Ostatni z testowanych sprzętów to jest dysk Adata Elite SE880 o pojemności 1 TB. No i jak się już pewnie spodziewacie, ten przedrostek Elite nie wziął się w nazwie bez przyczyny i macie rację. Otóż ten dysk wyciąga aż 20 gigabitów, czyli w praktyce około 2000 MB na sekundę, czyli jeszcze 2 razy tyle niż poprzedni. Co ciekawe, wcale nie jest przy tym taki dużo droższy od poprzednika. Wersja 2 TB kosztuje około 620 zł, natomiast 1 terabajtowa około 360 zł. Tutaj uważajcie przy okazji na jednostki, bo tu są jednostki bity oraz bajty, to jest coś innego. Dysk, który ma prędkość 10 gigabitów, generalnie ma transfer około 1000 megabajtów, także nie dajcie się zwariować, pamiętajcie o tym. To zobaczmy, jak to wygląda na PlayStation 5. Na PS5 z dysków zewnętrznych możecie odpalać sobie gry z poprzedniej generacji konsol, czyli z PlayStation 4. Tutaj jedna uwaga, system konsoli pozwoli wam przekopiować również te gry z PS5,
ale z tego dysku zewnętrznego ich nie odpalicie, także nie dajcie się nabrać. Da się włączyć jedynie gry z PS4. Jak to się robi? No robi się bajecznie prosto. Tutaj potrzebujecie dysku minimum USB 3.0 o wielkości od 250 GB do 8 TB. Podłączacie go do konsoli, wybieracie sobie opcję, że chcecie sformatować go jako miejsce do trzymania gier, no i w zasadzie tyle. Tutaj jest praktycznie tylko jedna rzecz, o której trzeba wspomnieć. Modele PlayStation 5 Pro oraz PlayStation 5 Slim mają z przodu dwa porty USB typu C. I uwaga, tylko jeden port jest szybki i ma 10 gigabitów. Drugi port to jest gówniane stare USB 2.0, także bardzo uważajcie, do którego z tych portów podłączacie dysk. Dobra, skoro wszystko już wiemy, to sprawdźmy, w który z tych dysków poradził sobie w grach najlepiej i jaka była różnica.
No i co widzowie? Po przetestowaniu 7 gier, co kosztowało mnie sporo kopiowania, wyciągania i wkładania, okazało się, że różnice tutaj są i są całkiem spore, natomiast generalnie one są pomiędzy tym talerzowym starociem, a tym tańszym dyskiem SSD średniej klasy. W znakomitej większości gier pomiędzy tym tańszym SSD-kiem a droższym różnicy nie było praktycznie żadnej. Tylko w jednym tytule, czyli Dishonored 2, ta różnica była odczuwalna. W pozostałych wyniki były prawie takie same. Jaki płynie teraz z tego wniosek? No, na PlayStation 5 najlepiej będzie kupić taki dysk średniej klasy, najlepiej na złączu typu C. Taki gdzieś o prędkości około 1000 MB, on się tutaj sprawdzi znakomicie. Co ciekawe, ja tutaj jak kopiowałem właśnie te gry na ten dysk, to zauważyłem, że PlayStation 5 robi to z prędkością gdzieś tak 500-600 MB na sekundę. Czyli nie wykorzystuje całej prędkości takiego dysku. Ja tutaj podejrzewam, że przy kopiowaniu tych gier to tutaj ma jakiś udział deszyfrowanie i szyfrowanie tych gier, natomiast i tak przy takiej prędkości powyżej 500 MB to nawet ta lekko mniejsza prędkość nie będzie tutaj odczuwalna, myślę, że to nie jest problem. O wskazówkach, jaki konkretnie właśnie dysk kupić i co wybrać, dam wam znać na końcu tego materiału. Teraz przejdźmy do Xboxa. Na konsoli Amerykanów z dysku zewnętrznego możecie odpalać sobie gry zarówno z Xboxa 360, jak i z Xboxa One. Do tego potrzebujecie dysku o minimalnej pojemności 128 GB, a maksymalnej ponownie 8 TB, no i ponownie musi to być dysk co najmniej USB 3.0. Tutaj jednak na wierzch wychodzą też dwie wady Xboxa. Otóż obecne modele konsoli nie mają w ogóle portów USB typu C. W ogóle. Ja, żeby przetestować dla was te dyski na tej konsoli, musiałem zakupić taką specjalną przejściówkę z USB-C na USB-A, a to jest po prostu wkurzające. Oczywiście musicie pamiętać, że była to przejściówka USB 3.0, bo inaczej to nie zadziała. Jaki natomiast jest drugi problem? Otóż drugi problem to jest prędkość. Xbox ma porty jedynie 5 gigabitów, Playka ma porty 10 gigabitów. No tutaj chyba nie muszę niczego komentować, po prostu lipa. Na szczęście proces przenoszenia gier na ten dysk zewnętrzny jest równie prosty co na Playce. Co ciekawe, Xbox tutaj akurat plusuje, bo ma taką specjalną opcję ściągania gier bezpośrednio na ten dysk zewnętrzny, także na ogół kopiować ich w ogóle nie musicie. Niestety jak ja już je kopiowałem, to wyszła kolejna wada. Wiecie jaka? Znowu prędkość. Pamiętacie jak Playka z tego portu 10 gigabit wyciągała gdzieś tak ze 600 mega? No to tutaj jest jeszcze gorzej. Xbox nawet na ten super szybki dysk, ten Elite, kopiował dane z prędkością zaledwie 250 MB na sekundę, a to jest po prostu mało. Także niestety kolejna lipa. No dobra, skoro już sobie po tym Xboxie troszkę pojeździliśmy, to teraz przejdźmy do testów.
No i co? Tutaj nie trzeba dużo komentować, bo wyszło nam prawie dokładnie to samo co przy Playce. Najlepszym wyborem będzie ponownie średniej klasy dysk SSD, tylko że musicie dokupić przejściówkę, bo producent niestety pożałował złącza USB typu C w konsoli. Jedyne co nam zostało to podsumowanie i powiedzenie sobie jaki konkretnie dysk trzeba wybrać. No to teraz w końcu możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy prędkość takiego dysku zewnętrznego ma znaczenie. No i wyszło nam, że rzeczywiście to znaczenie ono ma i to całkiem spore, natomiast jedynie do pewnego poziomu. Jak wyszło nam z testów na takim średniej klasy SSD-ku o prędkości około 10 gigabitów, gry ładują się znacznie szybciej niż na tym starym dysku talerzowym. Jednocześnie jeżeli kupimy dysk wyższej klasy o prędkości 20 gigabitów, no to różnice pomiędzy tymi dwoma były już marginalne, także jeżeli macie zamiar używać takiego szybkiego dysku jedynie do ładowania gier, to kupcie po prostu ten średniej klasy. Zakup tego najdroższego mija się z celem. Najlepszym wyborem będzie więc taki średni zewnętrzny dysk SSD o prędkości 10 gigabitów, no a tych na rynku mamy całe zatrzęsienie. Jak wybrać odpowiedni dysk dla siebie? No tutaj głównie zwracajcie uwagę na prędkość. Jeżeli producent takiego dysku podaje prędkość odczytu i zapisu około 1000 MB, albo też podaje, że dysk ma 10 gigabitów, to taki dysk możecie sobie bezpiecznie kupić. Tutaj ponownie uważajcie na jednostki, bo mówiłem o bitach i o bajtach. To jest coś innego. Jeżeli dysk ma 10 gigabitów, to generalnie ma transfer około 1000 MB. Pojemność takiego dysku natomiast już zależy od Was. Ja generalnie bym się skłaniał gdzieś tak od 500 giga w górę, natomiast sami będziecie wiedzieć, ile w swoich konsolach wykorzystujecie. Jeżeli natomiast chodzi o konkretne modele, jaki dysk zakupić, no to tutaj ja mogę osobiście polecić ten dostarczony mi do testów dysk Adata SC750, bo do tego celu sprawdził się naprawdę fajnie. Jest szybki, jest poręczny, jest malutki jak pendrive i wcale nie jest taki drogi. Także myślę, że to będzie dobry wybór. Jeżeli chcielibyście zakupić ten konkretny model, to link do niego znajdziecie w opisie filmu. Jeżeli natomiast interesuje Was jakiś inny model, albo po prostu chcielibyście przejrzeć ofertę wszystkich sklepów, to najbardziej zwracajcie uwagę właśnie na prędkość. Tutaj jest jeszcze jedna uwaga. Generalnie niemal wszystkie dyski na rynku to są już takie nowoczesne dyski i one osiągają te 10 gigabitów. Natomiast gdzieś tam jeszcze się zdarzają takie dużo starsze konstrukcje, również dysków SSD, ale one są na takim starym złączu SATA i one wyciągają połowę tej wartości. Tych dysków nie kupujcie, bo to nie ma żadnego sensu, one wcale nie są tańsze. W takiej samej cenie praktycznie dostaniecie te nowocześniejsze dyski 10 gigabitów, nie ma więc sensu kupować tych staroci, bo możecie się naciąć. Nie kupowałbym też jakiejś chińszczyzny bez nazwy, bo możecie zaoszczędzić, 4 dychy, 5 dych, a nigdy nie wiadomo, czy ten dysk się zaraz nie popsuje. Także wybierajcie po prostu jakieś lepsze modele. No dobra, liczę, że Wam pomogłem w wyborze dysku zewnętrznego i tym testem pokazałem dokładnie, co będzie dla Was najlepsze. Jeżeli macie jakieś dyski, działa on dobrze, albo chcecie się pochwalić zakupem nowego, to piszcie śmiało w komentarzach, razem zrobimy taką właśnie fajną listę, które dyski powinno się kupować. Dziękuję Wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam Was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nie pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lupę Godlike'a. Dzięki właśnie Waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez Waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki Wam bardzo i do zobaczenia niebawem.